Good morning, church family. Witam Was, droga rodzino kościelna. It's good to be with you all this morning. Tak, dobrze jest być razem z Wami dzisiaj tutaj. As you can tell, we don't have a lot of our youth here with us. Jak widzicie, nie mamy dzisiaj z nami dużo młodzieży, As it turns out, there's a youth rally on, which is just my luck. ponieważ okazuje się, że tak jak akurat moje nieszczęście jest takie, że wypadł specjalny dzień spotkania młodzieży gdzieś indziej. But you guys are here and you're the most important, so. Ale Wy jesteście tutaj, jesteście bardzo ważni dla mnie. Yeah, I just aside what I was thinking, it really, you feel it when your youth is not in your church, don't you? Ale tak sobie pomyślałem, że czuję się to, że nie ma młodzieży w kościele. And Prawda? I guess it's worth mentioning that every generation is very important to church life, isn't it? I ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że dla życia kościelnego każde pokolenie jest bardzo ważne. Now, as Emma mentioned, the theme, the idea today is hospitality. I tak jak Emma przed chwilą wspomniała, temat dzisiejszego rozważania to gościnność. Well, sorry, what is that word in Polish? Gościnność. Gościnność. That's it. Perfect. You'd be surprised how many times I'm reading Polish words now that I see them. Now, to start this message, I just thought I'd share about my past week. Może chciałbym się na początku podzielić z Wami historią, którą przeżyłem w tym tygodniu. I was invited to go to Tasmania. Zostałem zaproszony, aby pojechać na Tasmanię. And to speak to the Seventh-day Adventist school there for their week of worship. Aby przemawiać w czasie spotkania w szkole adwentowej w czasie tygodnia modlitwy. And it's a wonderful place, but there's no place like Melbourne, I really believe. I jest to piękne miejsce, ale nie ma lepszego miejsca od Melbourne. Now, whilst I was there, I stayed at the home of the youth director. I przebywając na Tasmanii zatrzymałem się w domu dyrektora albo kierownika młodzieży. And he and his wife were absolutely wonderful. On i jego żona byli to wspaniali ludzie. They gave me a room. Dali mi specjalny They pokój. had nice little folded towels and face washers. Przygotowali wszystko, co potrzeba, ręczniki, ręczniczki i tak dalej. And I really felt at home. I naprawdę czułem się w domu. And speaking to the youth director's wife, I rozmawiając z żoną tego kierownika, she said to me, "Now Ryan, make yourself at home." usłyszałem od niej słowa: Ryan, czuj się tak, jakbyś był u siebie w domu. I'm not going to be your mother for this week. W tym tygodniu nie będę twoją mamusią. Anyway, the next day I get ready to go to the school. Następnego dnia, gdy przygotowywałem się, żeby jechać do szkoły, And she's packed me a lunch. ona mi przygotowała lunch. And I said to her, I think you're doing a pretty bad job of not being my mum. I powiedziałem jej, że jednak ci się nie udaje nie być moją mamą. But I had such a wonderful week at their home. I tak miałem naprawdę wspaniały tydzień, ten tydzień, który przeżyłem w ich domu. And it all boiled down to the fact that they made me feel welcome. I wszystko po prostu można podsumować w tych słowach, że oni próbowali stworzyć taką atmosferę, żebym czuł się dobrze. Our home is your home. Nasz dom jest twoim domem. And this is kind of what I want to talk about today. I to jest właśnie to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. This is what hospitality is all about. To jest to, o czym, co określamy jako gościnność. And it's not something that we like to draw our attention to in the Bible. To nie jest coś, na co szczególnie zwracamy uwagę w Biblii. There are so many more important and bigger topics for us to draw our attention towards. Jest tak wiele innych ważnych tematów, na które zwracamy uwagę. For instance, like our Sabbath school lesson about the great controversy in Job's life. Na przykład to, co dyskutujemy w szkole sobotniej, wielka wojna pomiędzy dobrem a złem. Or sometimes we like to draw our attention to the deep themes of the books of Daniel and Revelation. A czasami przykładamy wielką wagę do tego, co znajdujemy w Księdze Daniela i Księdze Objawienia. But as I read the pages of the Bible, I discover something about hospitality. Ale gdy czytam Biblię, to odnajduję wiele wyjątków mówiących właśnie o gościnności. Many of the stories we see in the Bible actually occur in the context of people being gracious and kind to one another. I wiele wydarzeń, które mamy opisane w Biblii,
opisane są w kontekście właśnie wyświadczenia gościnności jeden drugiemu. And if we miss that, I think we're missing one of the fundamental components of what it means to be a Christian. I jeżeli tego nie zauważamy, to myślę, że opuszczamy jeden z najważniejszych składników czy czynników tego, co to znaczy być chrześcijaninem. So we see this in our theme text for today. I widzimy to w naszym tekście przewodnim do dzisiejszego kazania. Now I'm going to be using a lot of scripture today. I want to really establish this idea of hospitality today. So you're going to have your Bibles ready. A więc miejcie wasze Biblie gotowe, ponieważ będziemy dzisiaj używać wiele razy Biblię. So let's go to 1 Peter chapter 4 and verse 7 to 11. Przejdźmy do pierwszego listu Piotra, rozdział 4, 7 do 11. Here we have the words of Peter, one of the first leaders in the church. Tutaj znajdujemy słowa Piotra, który był jednym z pierwszych przywódców Kościoła. And here's what he has to say. I to jest to, co on ma do powiedzenia. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Czytam z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział, wiersze 7 do 11. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. I think it's clear that Peter has something to say about this topic. I wyraźnie widać, że Piotr ma coś do powiedzenia na temat właśnie tego tematu. He stresses it so strongly in this letter. W swoim liście podkreśla go tak bardzo. Yeah, and verse 9 tells us that we are to offer hospitality to one another. It's crystal clear. Wiersz 9 bardzo wyraźnie mówi: okazujcie gościnność jedni drugim. But why should we do this? Ale dlaczego powinniśmy tak postępować? I want to establish a few places in the Bible where it's actually commanded, just so we can see that this is not a one-off. Chciałbym, abyśmy zajrzeli do kilku miejsc w Biblii i doszli do wniosku, że to jest przykazanie jak gdyby. So let's go to Romans 12. A więc przejdźmy do Rzymian 12 rozdziału. In Romans 12 we see that the command is to go to every Christian to be hospitable. I zauważamy tam, że to przykazanie jest podane dla wszystkich chrześcijan. Wszyscy mają być gościnni. So we read from chapter 12 verse 9 to 13. Czytamy od rozdział 9. Roman 12, 12. 9 to 13. 9 do 13. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie.
w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Okay, so on the one hand, we see all Christians here have given this command: practice hospitality. A więc widzimy, że wszystkim chrześcijanom dane zostało to przykazanie. Praktykujcie gościnność. Now, more importantly, we are told in the Bible that our leaders are to be modeling hospitality as well. Co więcej, jest powiedziane, że nasi przywódcy powinni okazywać szczególnie być modelem i przykładem gościnności. Let's see this in 1 Timothy chapter 3 verse 2. Znajdziemy to w pierwszym liście do Tymoteusza. Sorry, verse 1 that is. Pierwszy list do Tymoteusza. So 1 Timothy 3 verses 1 to 2. Rozdział 3, teksty 1 do 2. Again, we're painting a picture. What does the Bible say? I tutaj malujemy obraz tego, co mówi Biblia na ten temat. Here is a trustworthy saying: if anyone sets his heart on being an overseer, that's a leader, he desires a noble task. Now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, and here's the focus, hospitable, and able to teach. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 1 i 2 tekst. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo, czyli o przywodzenie się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup albo przywódca zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny i dobry nauczyciel. So here we see not only church members, but leaders of the local churches were also to practice so many things, but also in particular hospitality. A więc widzimy, że zostało dane przykazanie nie tylko dla członków Kościoła, ale szczególnie dla przywódców Kościoła, aby praktykowali gościnność. For time's sake, we won't go to the next text, but it's also in 1 Timothy. It's in chapter 5 concerning widows. I również w 5 rozdziale tego samego listu do Tymoteusza znajdujemy słowa mówiące o wdowach. In the early church, like in our own culture, men often died before their wives. I we wczesnym Kościele, tak jak i również i często w naszej kulturze, zdarza się, że mężczyźni umierali, czy mężowie umierali wcześniej niż żony. And without the social welfare system that we have today, women were often left destitute. I bez systemu opieki społecznej, który mamy dzisiaj, żony były pozostawione po prostu na pastwę losu. And in chapter 5 we see special attention was to be given to these women. I zauważamy, że specjalna troska miała być okazywana właśnie takim kobietom w 5 rozdziale. And so what I want you to see is hospitality was such a crucial part of the early church's original direction. A więc widzimy, że wskazówki, które zostały dane pierwszemu kościołowi chrześcijańskiemu, w tych wskazówkach bardzo wiele uwagi poświęcano gościnności. So our church members are to be showing A hospitality. więc nasi członkowie Kościoła mają okazywać gościnność. Our deacons are to be showing hospitality. Nasi diakoni również mają okazywać gościnność. Our elders are to be I showing nasi hospitality. starsi zboru mają okazywać gościnność. And our pastors are to be showing I nasi hospitality. pastorzy. And I want you to see it's such an important process of bringing someone to know Jesus. I chcę wam pokazać również dalej, że jest to tak ważny czynnik w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa. But this isn't an idea that is just unique to the New Testament. I nie jest to tylko idea czy myśl, która przewija się w Nowym Testamencie. Let's go to Leviticus chapter 19 and verse 33. Przejdźmy do 3 księgi Mojżeszowej. And we can see that this was a part of the culture of the Jewish nation. Leviticus 19 verse 33. 19 rozdział 3 księgi Mojżeszowej. So in Leviticus 19:33 we read, "When an alien, a stranger, lives with you in your land, do not mistreat him. The alien living with you must be treated as one of your native born. Love him as yourself, for you were aliens in Egypt. I am the Lord your God." 3 księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 33 tekst.
Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wśród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. What we're seeing here is something very important. Co widzimy tutaj, to coś naprawdę bardzo ważnego. At the foundation of the Jews' new legal system, I w tym czasie, gdy powstawał dopiero system prawny w nowym kraju, nowym narodzie izraelskim, we see that an element of hospitality was to be in that culture. zauważamy, że wkomponowany został tutaj element gościnności. And sometimes we fail to see, but the children of Israel were called to be a light to the surrounding nations. Czasami tego nie zauważamy, ale Izraelici byli powołani do tego, żeby być światłem dla wszystkich narodów wokół siebie. As strangers would come into their communities, they were to show them kindness and love. I gdy obcy ludzie, przybysze, przybywali do ich społeczności, mieli im pokazać łagodność, uprzejmość, miłość. And I can't state enough how important it was to demonstrate hospitality in this culture. I nie można nawet przesadzić w tym, gdy jest mowa o tym, jak ważne to było w tej kulturze. If you still travel to this part of the world today, it's still there in the culture. I gdy podróżujemy dzisiaj do tych części świata, zauważamy, że to w dalszym ciągu tkwi w kulturze tych narodów. It's an essential fiber that weaves into who they are. Jest to przewijająca się ta nić i ten cały materiał społeczeństwa, który widzimy w tej kulturze. And likewise, I believe we're called to make it an essential part of our lives I today. ja myślę, że my również jesteśmy wzywani do tego, żeby uczynić to częścią naszej kultury. 1 Peter 4:7 says that the end of all things is near. That's all you have to clap. A jest. Te teksty, które czytaliśmy na samym początku, mówią, że wszystkie rzeczy przychodzą, zbliżają się do końca. I believe more than ever our communities, our families, Ja wierzę bardzo mocno, że nasza społeczność, nasze rodziny, our friends, our society, nasi przyjaciele, nasze społeczeństwo, w którym żyjemy, they not only need to hear about Jesus, nie tylko powinny słyszeć o Jezusie, they need to be shown Jesus through our actions. ale należy im okazać Jezusa w naszym działaniu. But this isn't only for the benefit of the people outside of our church. Ale tutaj nie chodzi tylko o korzyść ludzi, którzy znajdują się poza Kościołem. This is a part of us developing as Christians as well. Jest to część naszego rozwoju w duchu chrześcijańskim. Verse 10 of our original text shows this. I tekst 10 tego, co czytaliśmy na początku, mówi nam to. Each one should use whatever gift he has received to serve others. Każdy z nas powinien otrzymać ten dar, który otrzymał, aby służyć innym. And here it is, faithfully administering God's grace in its various forms. Wiernie okazując łaskę Bożą w pełnej formie, w pełnej postaci. You see, God has taken us from being lost, A więc Bóg wyrwał nas z zagubienia and he has brought us into his family as adopted children. i przyprowadził nas do tego zgromadzenia jako adoptowane dzieci. And what we're seeing here is that the generosity that was demonstrated to us, we in turn need to demonstrate to others. I to, co zostało nam okazane, my powinniśmy zademonstrować również i okazać innym. Romans 15:7 says, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. I przeczytajmy może Rzymian 15:7. I think I'll read it. 15:7. Yeah. That's Romans 15:7 if you'd like to turn there. Rozdział 15 listu do Rzymian, 7 tekst. Mówi nam: przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga.
Here Paul's telling us, accept people just like Christ accepted you. I tutaj apostoł Paweł mówi nam, przyjmujcie jedni drugich tak, jak i Chrystus przyjął nas. And I want you to reflect, what state were you in when Jesus accepted you? I chciałbym, żebyśmy przez chwilę zamyślili się nad tym, w jakim stanie byliśmy, gdy Chrystus nas przyjął. Were you perfect? Czy byliśmy doskonali? Were you clean? Czy byliśmy zupełnie czyści? When God looked at you, did he see a model citizen? Czy Bóg, gdy patrzył na nas, widział w nas model obywatela? No. Nie. He accepted you, warts and all. On przyjął nas w takim stanie, jak byliśmy. And that really challenges the idea of how we accept people. I to rzuca pewne wyzwanie naszemu rozmyślaniu na temat, jak my akceptujemy albo przyjmujemy innych. This is a little bit of a deviation from what I wanted to say. Jest to trochę takie odejście na bok od tego, o czym chcę przemawiać But dzisiaj. so often we like to receive people who are like ourselves. Ale bardzo często chcemy przyjmować ludzi, którzy są bardzo podobni do nas. I live on Potter Street, just a few streets away. Ja mieszkam na Potter Street, to jest w Dandenong, niedaleko tutaj od nas. Who knows where Potter Street is? Kto wie, gdzie jest Potter Street? Who knows that it's one of the more colorful streets in Dandenong? Kto z nas wie albo nie wie, że to jest jedna z najbardziej kolorowych ulic w Dandenong? My dad is often worried that I live on Potter Street. Mój tato często martwi się z tego powodu, że ja właśnie mieszkam tam. And he means well, I ma oczywiście jak najlepsze myśli pod tym względem, but he'll often say, Ryan, you shouldn't be living here. ale mówi, Ryan, nie powinieneś mieszkać tutaj. These aren't your people. To nie są twoi ludzie. And I'll be honest, we're very different from the people we live around. I muszę przyznać, że my różnimy się od tych ludzi, którzy mieszkają wokół nas. I think my wife's the only person with red hair on the entire street. Ja myślę, że moja żona to jest jedyna osoba, która ma lekko zaczerwienione włosy na mojej całej ulicy. And I'd probably argue that I have the best command of English for a darker person as well. I muszę powiedzieć, że ja chyba najlepiej władam angielskim z tej całej społeczności tam. But if I'm reading my Bible correctly, Ale zauważam, że czytając Biblię właściwie, I'm being told that we're supposed to have no partiality. to widzę, że nie powinniśmy okazywać stronniczości. I knew Dziękuję that would be bardzo. a tricky word. Właśnie, ale Thank you, guys. Okay, so it's a part of our development. jest to część naszego rozwoju, Because as we demonstrate hospitality, ponieważ gdy demonstrujemy naszą gościnność, we have an opportunity to reflect on the grace that was shown to us. to wtedy mamy możliwość zastanowienia się nad łaską, która została okazana nam. Now, here's another reason why hospitality is so important. I jeszcze mamy jeden powód, dlaczego gościnność jest tak ważna. It develops community. Rozwija ono, gościnność rozwija społeczność. And in the Greek, the word for community is koinonia. I w greckim języku słowo to oznacza koinonia. Brzmi koinonia. Koinonia, it's what we're all about. I właśnie tutaj chodzi dokładnie o to. For all of us here gathered today, we are a community. I wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, tworzymy społeczność pewną. That's actually what church is, community. Właśnie to jest to, czym Kościół jest, Let's- społecznością. Let's turn to Acts chapter 2. I przejdźmy teraz do Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału. Most pastors love this text, Acts chapter 2, verse 46 to 47. Większość pastorów kocha ten tekst. This Dzieje is, Apostolskie 2, 42 do 47. this is our dream of what church community should look like. I to jest nasz taki marzenie nasze, że tak właśnie powinien Kościół wyglądać. We read every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Od 42 tekstu. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne.
Sprzedawali posiadłości i imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. We are called into relationships with other Christians. Jesteśmy zaproszeni, abyśmy nawiązywali głęboką więź z innymi chrześcijanami. And for many of us, the extent of our relationships is what happens today. A dla wielu z nas to, co się dzieje, to, co mamy tutaj dzisiaj, to jest właśnie tak, jak powinna wyglądać ta więź. But the early church was operating at the next level. Ale wczesny Kościół pracował na innym poziomie. Community was not just a gathering on a Sabbath morning, Ta społeczność to nie było tylko zebranie w sobotę rano, but it was doing life throughout the week. ale rozciągnięte było na całe życie w ciągu tygodnia. One of the favorite things I loved doing here at Dandy Polish Jedną z rzeczy, którą najbardziej lubię robić tutaj w Dandenong, was coming to the Maranatha Club. to przychodzenie do klubu Maranata. It was a place where community was being facilitated outside of the Sabbath hours. I to jest właśnie, to było to miejsce i jest to miejsce, gdzie ta społeczność tworzy się poza godzinami sobotnimi. We would do our armchair exercises. I tam robiliśmy różne ćwiczenia And we would sing together. i śpiewaliśmy razem. We would share one of the most amazing meals of my entire week. I wtedy na ogół spożywaliśmy chyba najlepsze pokarmy z całego tygodnia. It was a fantastic way to spend a Wednesday. To był No, Tuesday, is it? Tuesday, yes. Tuesday. Yeah. I to był naprawdę wspaniały czas, sposób spędzania wtorku. And I always thought if only more of our members could just come and experience this beautiful day. I tak często myślałem, gdyby tylko więcej z naszych członków było w stanie przyjść i doświadczyć tego, co my przeżywamy tam. And I'd love to strongly encourage you to drop down there and pay a visit. They would love to see you. Życzyłbym sobie, żebyście któregoś dnia sami pozostawili wszystko i przyszli właśnie do spotkania klubu seniora. So we're to demonstrate it to each other as well. I my właśnie również mamy jeden drugiemu okazywać tę gościnność. But what we also see at the end of that text there in Acts Ale co widzimy na końcu tego tekstu w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich? is that as a result of hospitality, the church started to grow. Że w rezultacie okazywania tej gościnności Kościół zaczął rosnąć. You see, hospitality is also a witness to the world. Gościnność jest również świadczeniem dla świata. This is a short text, but we need to go to John 13. Mamy tutaj krótki tekst, który znajduje się w 13 rozdziale Ewangelii Jana. If there was one thing that I would love for every church, this church to have, it would to be understand and apply this text. Jeżeli ze wszystkich rzeczy, które chciałbym, żeby miały miejsce, to ta rzecz jest najważniejsza. Ten tekst, który będziemy czytać za chwilę. So John 13:35. Ewangelia Jana 13:35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Our ability to convey love to the people in this room Nasza zdolność przekazania miłości ludziom, którzy znajdują się w tym pomieszczeniu, one way or another is going to convince people to join this church or not. w jakiś sposób, taki czy inny, pokaże innym ludziom, że powinni przyłączyć się do tej społeczności. More than the sermons preached from this pulpit, Więcej niż kazania, które są wygłaszane z tego pulpitu. more than the seminars that are run, Więcej niż seminaria, które są przeprowadzane. or the health programs we put on. Albo programy zdrowotnościowe, które urządzamy. People will want to be a part of Dandenong Polish Church if they are seeing love. Ludzie będą chcieli być członkami Kościoła w Dandenong, jeżeli będą widzieć miłość. If we could really grasp and apply this, I believe Jesus would have been here a long time ago. Jeżeli bylibyśmy w stanie
uchwycić się tego i zastosować, to jestem pewien, że Jezus przyszedłby już dawno. So here's a quick health check. A więc tutaj mamy taki krótki sprawdzian zdrowia Kościoła. How are your love lives going? Love lives? Love life. How is your love Jak life? wygląda wasze życie miłości? It's a play on words. Oczywiście. But seriously, how is your love life, church, going? Jak wygląda, Kościele, nasze życie miłości? Is this church a place where we are feeling and experiencing love? Czy jest to miejsce, w którym czujemy i doświadczamy miłości? There's one more point I'd like to add as to why hospitality is important. Jeszcze jeden jest punkt, który chciałbym podkreślić, mówiąc o ważności gościnności. And we can see that in Hebrews 13 verse 2. Znajdujemy go w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział i drugim tekście. Some classic words. Znajdujemy tam klasyczny zwrot. Do not forget to entertain strangers, for by doing some people have entertained angels without knowing it. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I want you to imagine if Abraham had not demonstrated hospitality that day when Jesus walked into his camp. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili, co by miało miejsce, gdyby tego dnia, gdy Abraham przyjął Jezusa, który przyszedł do jego domu, co by nastąpiło? Perhaps Abraham would have never been told that he was going to be a father. Prawdopodobnie nigdy nie zostałoby mu powiedziane, że on ma zostać ojcem. Perhaps Abraham would have never known that his nephew Lot was going to be in grave danger. Nigdy być może nie dowiedziałby się o tym, że jego bratanek Lot jest w wielkim niebezpieczeństwie. The story of the Bible would fundamentally be different had he not shown kindness. Historia biblijna z pewnością potoczyłaby się inaczej, gdyby Abraham nie okazał w tym dniu gościnności. What is the course of your life? Jak wygląda droga naszego życia? And what can God do if we demonstrate kindness to complete strangers? I co Bóg może zrobić przez nas, jeżeli my okażemy gościnność zupełnie nieznanym nam ludziom? They may or may not be angels. It's not important. Mogą być albo mogą nie być aniołami, to nie jest ważne. But I believe God can use those moments to affect the course of our lives. Ale wierzę, że Bóg może wykorzystać te chwile, aby zmienić w jedną czy w drugą stronę, zmienić kurs naszego życia. I love the fact that whether or not Abraham knew it, Podoba mi się to, że bez względu na to, czy Abraham wiedział, czy nie, he still demonstrated hospitality. to jednak okazał pełną gościnność. He didn't know that this was an angel. On nie wiedział tego, że gościem jego był anioł. Hospitality was his custom. Gościnność była jego zwyczajem. It was a way of life. To był jego sposób życia. Jesus promises us that if we are hospitable to the least in society, we were being hospitable to him. Jezus powiedział nam, że jeżeli będziemy gościnni dla tych, którzy są najmniejszymi w społeczeństwie, to okazujemy tym samym gościnność dla Niego. He says, when I was hungry, you gave me something to eat. Powiedział, gdy byłem głodny, wy daliście mi coś do jedzenia. When I was thirsty, you gave me something to drink. Gdy byłem spragniony, wy daliście mi coś do picia. I was a stranger and you invited me into your home. Byłem przychodniem, a wy zaprosiliście mnie do swojego domu. It's one of the biggest challenges of my life. To jest, muszę przyznać, największym wyzwaniem w moim życiu. And that's to see Jesus in the vulnerable people of society. To jest ujrzenie Jezusa w tych najbardziej poniżonych ludziach w społeczeństwie. And when I reflect on the neighborhood that I live in, I gdy zastanawiam się nad właśnie otoczeniem, w którym ja żyję, I'm surrounded by opportunities to meet Jesus. to widzę, że jestem otoczony możliwościami świadczenia o Jezusie wśród nich. Now I want to go into the final part of this message. I chciałbym przejść do końca naszego przesłania.
And that is to consider what are some of the hindrances that we put up in our lives. Abyśmy krótko zastanowili się nad tym, jakie są przeszkody do okazywania gościnności. What are the things stopping us from being hospitable? Jakie są przeszkody, które powodują, że nie jesteśmy gościnni? Well, number one, Numer 1. hospitality takes work. Gościnność wymaga pracy, It takes effort. wymaga wysiłku. And sometimes it's not pleasant or enjoyable. I czasami nie jest za bardzo przyjemna i nie ma się z czego cieszyć naprawdę. Sometimes we complain about it under our breath. Czasami tak sobie pod nosem to nawet narzekamy na to. Romans says that we need to be constant in our practice of hospitality. List do Rzymian mówi, że powinniśmy być trwali w okazywaniu gościnności. And the book of Hebrews says, do not neglect to be hospitable. A list do Żydów mówi, nie zapominajcie czy nie lekceważcie okazywania gościnności. It seems that these epistle writers knew that the church would need some pushing. Wydaje się, że pisarze w tych właśnie listów zdawali sobie sprawę z tego, że Kościół potrzebuje troszkę popchnięcia w tym kierunku. I had a quote from a man called John Piper. Mam pewien taki wyjątek, cytat pochodzący od człowieka, który nazywa się John Piper. But I'll loosely quote him. Okay. He basically says that Przytoczę kilka jego słów. when you look at the world, On powiedział, że gdy patrzymy na świat, the force of gravity pulls everything into the center. to widzimy, że siła przyciągania przyciąga wszystko jak gdyby do centrum Ziemi. And in our own lives, we have our own gravitational pull. I w naszym życiu też mamy to przyciąganie grawitacyjne. It forces us to be inward looking, I ta siła powoduje, że patrzymy wewnątrz siebie. to put our own interests at heart. I to, co jest ważne dla nas, na to zwracamy szczególnie uwagę. And it takes anything but a miracle to break that gravitational pull. I żeby pozbyć się tej siły, trzeba prawie że cudu. And when you think about what it takes for a rocket to leave our atmosphere, I gdy myślimy o tym, czego potrzeba, żeby rakieta zdołała przebić się przez naszą atmosferę, there's a lot of fuel and potrzeba energy wiele energii, wiele paliwa, and power, siły. and we too are the same. I my również jesteśmy w takiej sytuacji. You see, we need a supernatural encounter with Jesus to break out of that My gravitational pull. potrzebujemy nadnaturalnego spotkania z Jezusem, żeby przebić się przez tą siłę, która nas ciągnie tylko do patrzenia na samych siebie. Hospitality takes work, Gościnność wymaga pracy, but with Jesus all things are possible. ale z Jezusem wszystkie rzeczy są możliwe. Another reason why we don't like to have people come over or to be hospitable I jeszcze jest inny powód, dla którego nie za bardzo często lubimy, żeby ludzie przychodzili do naszego domu. is because my house is too messy. Mówimy, że dom jest za bardzo rozbałaganiony. I got no time to clean. Nie mam czasu, żeby wyczyścić go. Now, being good Sabbath keepers, if I went to your home right now, it'd be spick and span, wouldn't it? Jestem pewien, że zachowujecie dobrze sabat i gdybym poszedł do waszego domu teraz, to byłby pięknie wyczyszczony. Everything would be nice and clean. Wszystko byłoby czyściutkie i wysprzątane. But we kind of feel like our house has to always be like this in order for us to invite somebody over. I wydaje nam się, że nasz dom musi być naprawdę w idealnym stanie, żebyśmy mogli kogoś zaprosić do nas. The story goes of a lady is at home after church. Mamy taką historię, która mówi o kobiecie, która znajduje się w domu po kościele. And she plonks on the couch because it's been just a long day. There was church lunch. I ponieważ w kościele był obiad, to ona sobie w domu siada na kanapie. She didn't have much time to clean because she was so busy cooking food on Friday night. I ponieważ była bardzo zajęta w piątek wieczorem, żeby przygotować posiłek na właśnie wspólny posiłek. And just as she gets comfortable, she hears the doorbell ring. I gdy już tak sobie porządnie usiadła, spokojnie słyszy dzwonek do drzwi. And it's that lady from church. I akurat przyszła pewna pani z kościoła. What's she doing here?
Co ona tu robi? Po co ona tu przyszła? My house is a mess. Mój dom jest w takim bałaganie. But she can't pretend she's not there because her car's in the driveway. Ale nie może udawać, że jej nie ma, ponieważ samochód stoi we wjeździe. And she's peered through the curtain, so it's obvious now. A więc zaczyna jeszcze odsuwać tam zasłonę i to już daje gościowi znak, że ona jest w domu. And so she goes to the door and invites her friend in. A więc idzie do drzwi i zaprasza gościa do środka. And the friend looks at the house. I ta przyjaciółka jej patrzy na dom And she says to her, I feel closer to you now. i mówi do niej, teraz czuję się bardziej zbliżona do ciebie, Because now I know you're normal too. ponieważ wiem, że ty też jesteś normalna. Sometimes it doesn't hurt for people to see our messy stuff. Czasami nie szkodzi, żeby ludzie zobaczyli, że mamy bałagan. And I know this is a message for the saints. I wiem, że to jest przesłanie dla świętych, Because every time I've been to your homes, it was immaculate. ponieważ za każdym razem byłem w waszym domu, u was w odwiedzinach, to wasze domy były idealnie wysprzątane. And I always felt like, oh, I don't want to ruffle up the couch or the cushions, you know. Czasami nie wiedziałem, jak usiąść, żeby nie pognieść poduszki, czy tam zagnieść jakąś falbankę. But sometimes people need to see that we too aren't always the tidiest. Ale czasami ludzie po prostu muszą też zauważyć, że my nie jesteśmy, nie przesadzamy w naszej, powiedzmy, czystości. This isn't a command, by the way, to be messy. To oczywiście nie jest przykazanie, żebyśmy byli bałaganiarzami, But it's to relax once in a while. ale chodzi o to, żebyśmy czasami po prostu wyluzowali się, zrelaksowali się. Emma shared a story about Mary and Martha. Emma mówiła nam poprzednio, opowiadała historię o Marii i Marcie. One sister was trying to be the perfect host, Jedna siostra starała się być idealnym gospodarzem, and one was just trying to enjoy the company of her dear friend Jesus. a druga starała się jak najwięcej skorzystać z tego towarzystwa i obecności Jezusa. Let your friends know that you're there for them. I dajcie znać swoim przyjaciołom, że czekacie na nich. I find that sometimes this mentality stops us from inviting people to our homes. I wydaje mi się, że czasami takie właśnie niewłaściwe spojrzenie na tę sprawę powoduje, że nie zapraszamy ludzi do naszego domu, Or letting people into our lives. a nawet i nie pozwalamy ludziom wejść w nasze życie, It's because things aren't perfect. bo wydaje nam się, że rzeczy nie są wszystkie poukładane idealnie. But remember, God didn't choose us when we were perfect. Ale pamiętajmy, że Bóg wybrał nas nie w tym momencie, gdy byliśmy doskonali. And the other thing that happens is we often find we're just too busy. A czasami zauważamy, albo wydaje nam się, że jesteśmy po prostu zbyt zajęci. I have a quick story to share on this. Mam krótką historię, z którą chciałbym się podzielić. When I was at Avondale, I lived with three guys. Well, Gdy two guys. byłem w naszej szkole w Avondale, mieszkałem w pokoju z innymi dwoma kolegami. And Michael can tell you just as well as I, but your life as a student, you're just busy. I Michael może potwierdzić, że życie studenta w tej szkole jest naprawdę wypełnione po brzegi. And all of us theology students were in the same boat. A wszyscy my, studenci teologii, byliśmy w takiej samej sytuacji. But you often saw that the more popular theology students, Zauważyliśmy, że często bardziej popularni studenci teologii were the ones who, no matter how busy they were, to byli ci, którzy bez względu na to, jak byli zajęci, no matter how bare the cupboard was, bez względu na to, jak the pantry, how bad or no, how bare, empty, jak pusta była ich spiżarnia, they would still make time for the people in their lives. to zawsze znajdowali czas, aby poświęcić go dla ludzi. w And swoim I życiu. saw this in the life of one of my good friends I lived with. I widziałem to w życiu dobrego przyjaciela, z którym mieszkałem. He was Greek-Italian, Był Greko-Włochem. and his number one rule, I jego pierwszą zasadą było, there was always a packet of pasta and a jar of sauce in the pantry. że zawsze miał tam trochę makaronu i sosu pomidorowego. And no matter how busy he was always able to invite someone for a meal of spaghetti. I bez względu na to, jak był zajęty, zawsze był w stanie zaprosić kogoś na posiłek składający się ze spaghetti. There are ways of making ourselves less busy. A więc są sposoby, żeby
stać się mniej zajętymi. But it's a matter of considering our priorities. Ale to wszystko wymaga ustawienia naszych priorytetów. Now, the final thing I think that stops us from being hospitable I ostatnia rzecz, która wydaje mi się powstrzymuje nas od gościnności. and I think this is the one that probably affects us more than anything else, I myślę, że jest to coś, co wszystkich nas dotyczy i dotyka. is that we see our homes as a literal sanctuary. To, że widzimy, że wydaje nam się, że nasze domy są literalną świątynią, Like the one up in heaven. tak jak ta, która jest w niebie. And so we don't want to invite those people over because they're just a bit messy. Ponieważ nie chcemy zapraszać na przykład ludzi, bo oni są troszkę może niewłaściwie wyglądający. Or when that guy comes, he eats like a horse. Albo gdy ktoś przychodzi do naszego domu, je jak koń. They're kids, they don't wash their hands. Dzieciaki, które przyprowadza ze sobą, nie myją rąk. And then they teach our kids to do the same thing. I to wpływa na nasze dzieci, że one zaczynają robić to samo. I don't know if I want our kids being friends with those kids. Ja nie chcę, żeby moje dzieci były przyjaciółmi tych I dzieci. think I saw something moving in one of their kids' hair. Wydaje mi się, może nawet widziałem, że coś tam we włosach się ruszało u niektórego We get so dziecka. precious about our space. I taką po prostu wielką troską otaczamy naszą przestrzeń, którą mamy. And we so quickly forget that everything we have is a gift from God. I szybko zapominamy, że wszystko, co mamy, to dar Boży. Church, I really want us to reflect on what our lives are like. Chciałbym, żebyśmy naprawdę zastanowili się, jak wygląda nasze życie. What is your love life like? Jak wygląda nasze życie w miłości. How have you been displaying hospitality? W jaki sposób my okazywaliśmy gościnność. Would God be happy with that level of Czy hospitality? Bóg byłby zadowolony z takiego poziomu gościnności? I guess the more important question is, has Jesus experienced your hospitality? Co jest może jeszcze o wiele bardziej ważne, to czy Jezus doświadczył naszej gościnności. I'm always thrilled to think about this church. I zawsze, gdy myślę o tym kościele, to wzbudza we mnie to bardzo pozytywne emocje. I really am. Naprawdę. We are placed in such an important part of Melbourne. Jesteśmy postawieni, umieszczeni w tak ważnej części Melbourne. And we have an opportunity here to make a real difference by demonstrating genuine hospitality. I mamy tak wiele możliwości zrobienia różnicy w społeczeństwie przez okazanie naszej gościnności. My home church, which I grew up in, Casey, Mój rodzinny kościół, w którym wzrosłem, to Casey, which was formerly Dandenong, neighboring church. który przedtem był w Dandenong, tutaj niedaleko nas. We left the area. My opuściliśmy ten kościół And now we've kind of come full circle. i teraz po prostu jak gdyby zrobiliśmy już całe 360 stopni koło. Because we realized that we had a great potential to serve in this place. Bo zdaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy wielki potencjał, żeby tutaj właśnie usługiwać. And so Casey Church wants to get back into the rough neighborhood. A więc Kościół Casey chce wejść w to niezbyt przyjemne środowisko z powrotem. And so right now we're looking at purchasing a place in Dufton. I teraz właśnie rozpatrujemy możliwość kupienia posiadłości w Dufton. Now if we wanted to pick a location for a church, I would imagine most of us would not have picked Dufton. I gdy wybieramy albo myślimy o wyborze jakiegoś miejsca na kościół, to większość z nas raczej by powiedziała nie. But I think wisdom, when we reflect, shows that this is a great place to show hospitality. Ale okazuje się, że to jest dobre miejsce właśnie do okazania gościnności, Dufton. And we here are already placed in a great location to do just that. A my tutaj jesteśmy we wspaniałym położeniu i możemy okazać prawdziwą gościnność. So I want to close by praying that God will help us to reflect on how we can be more hospitable here at Dandy A Polish. więc proszę Boga i modlę się o to, żeby pokazał nam, w jaki sposób możemy okazywać większą dozę gościnności w tym kościele. So let's stand and pray together about A więc that. powstańmy i pomódlmy się właśnie o to. Translating. Yeah. Father in heaven, Ojcze w niebie, I just want to say a deep and sincere thank you. szczególnie głęboko chcę Ci podziękować
for demonstrating hospitality to us, za to, że Ty okazałeś gościnność nam, for adopting us into your family. za to, że przyjąłeś nas do swojej rodziny. But Father, you have called us to be active members of that family. Ale Ty, Boże, wezwałeś nas do tego, żebyśmy byli czynnymi członkami Twojej rodziny. You are calling us to grow that family Ty wezwałeś nas do tego, żebyśmy pomnażali tą rodzinę by demonstrating the hospitality that you have demonstrated to us. poprzez okazywanie gościnności, jaką Ty okazałeś nam. Father, I want to pray in a special way for my family here at Dandenong Polish. Ojcze, proszę szczególnie o moją rodzinę tutaj w Dandenong. We have such an amazing opportunity to be hospitable to our community. Mamy tak wspaniałą możliwość okazania gościnności w społeczności, w której żyjemy. We have an amazing opportunity to be hospitable to each other. Mamy wspaniałą możliwość okazywania gościnności jeden drugiemu. And Father, when we start to love each other like you've called us to, I Ojcze, gdy będziemy kochać jeden drugiego tak, jak Ty nakazałeś nam to, it will change our community. to zmieni naszą społeczność. Our Polish friends will see something different that they just don't see anywhere else. Nasi polscy przyjaciele zobaczą coś innego, czego nie widzą w żadnym innym miejscu. Our friends in the community will see something that they just don't see anywhere else. Nasi przyjaciele w społeczeństwie wokół nas będą widzieć coś, czego nie zauważają nigdzie indziej. This is such an important thing that we get right. I to jest tak ważne, żebyśmy tę ideę zrozumieli właściwie. So I want to pray that the members and the leaders A więc chcę prosić za członków, za przywódców tego Kościoła, would continue to work towards making this a church based on love. aby pracowali nad tym, żeby był to Kościół oparty na miłości. This is my prayer in Jesus' name. To jest moja modlitwa w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Now I'm going to invite the musicians up for our final hymn, but there's a challenge that goes with this message. Ale chciałbym zaprosić naszą grupę muzyczną tutaj na środek, ale jest pewne wyzwanie, które łączy się z tym przesłaniem. I'm challenging this church to be a church built on love. Rzucam wyzwanie temu Kościołowi, żeby był to Kościół zbudowany na miłości. And up until the end of the year, I do końca roku I want you to invite somebody new to your home from this church. Invite somebody new to your home. to your home from this church. Chciałbym, żebyście kogoś nowego z tego Kościoła zaprosili do swojego domu. I mean somebody that you don't often spend time with. Może kogoś, z kim nie spędzacie często wiele czasu. Get to know somebody. Zapoznajcie się z kimś nowym. I'm going to be back here in a month. Ja tutaj za miesiąc przyjdę I'm going to ask you how your homework has gone. i zapytam się, jak poszła wam praca domowa. Let's stand and sing our final hymn over yonder.